Dzień dobry, dobry Dzień wieczór. dobry. Witamy wszystkich. Jak Państwo widzicie, jesteśmy romantyczne, różowe, ponieważ Dzisiaj, no właśnie, rozmowa będzie o bardzo romantycznej w sumie historii. Może mniej romantycznej postaci, ale bardzo romantycznej historii. A będziemy dziś rozmawiać o bardzo nieoczywistej postaci. tak, bardzo mało znanej, a szkoda. Tak, znaczy myślę, że są kręgi, w których nie, jest no oczywiście. ona znana, ale nam na pewno była znana głównie z nazwiska i jakichś takich niewielkich informacji. A będziemy mówiły o Sofonizbie Angisowi. Angiusowi. Tak? Czyli XVI-wiecznej, renesansowej malarce. Osobie, która została oceniona przez bardzo wielu historyków sztuki czy ludzi, którzy zajmują się też badaniem dorobku, jako największa właściwie jako kobieta, czy nawet jedna z pierwszych malarek renesansowych, czym też polemizują różnego rodzaju Tak. źródła, ale myślę, że warto przypomnieć jej historię, bo jest to historia po pierwsze z XVI wieku, to co powiedziałyśmy, Tak. historia samych Włoch, Włochy, Hiszpania, czyli w ogóle tereny, które bardzo wakacyjnie nam się dzisiaj kojarzą, ale myślę, że też dla Państwa mogą być źródłem takiego romantycznego kolorytu w stylu hrabiego Monte Cristo, prawda? Wprawdzie tam bardziej Korsyka odgrywa rolę, no ale jednak dzieje się to wszystko w tym obszarze. No i o tej Sofonizbie będziemy chciały opowiedzieć, więc ja zacznę od takiego przywołania chronologicznego, że ona przychodzi na świat w 1532 roku. Niektórzy mówią, że piąty, no ale to wiadomo, że No źródła wiadomo, że różne. to są tak, odległe wieki, Palermo. więc może... No właśnie, nie. Ona się rodzi w Cremonie, a w Palermo umiera. Tak, przepraszam. Palermo Tak, umiera, ale to przepraszam. już spoiler, wiadomo, umarła, więc, Tak. więc ona w tym Przepraszam. Palermo kończy swój żywot. Ale to jest też ciekawe, bo często myślimy o osobach, które żyły w odległych wiekach, jako o osobach, które żyły krótko. Tak, ona żyła bardzo długo, 93 Ona żyła właśnie lata. bardzo długo, 92, 93 3 lata. Różnie tam też ten wiek jest jej przypisywany, ale możemy przyjąć, że na pewno powyżej 90 lat. 90 lat. No i muszę powiedzieć to, bo to od tego chyba zacznę, że ona znowu, bo zawsze mówimy, Państwo już, ci, którzy z nami są od początku, albo przynajmniej ci, którzy dołączyli w części do naszych odcinków, wiedzą, że my zawsze opowiadamy o rodzinie i o tym, jak ta rodzina kształtuje nasze wybory życiowe, nasze ścieżki, nasz światopogląd, prawda? Też taki kręgosłup moralny, no bardzo Oczywiście. różne aspekty, które Rodzina mają... i przyjaciele, czyli rodzina, którą Czyli się to wybiera. najbliższe otoczenie, prawda? Tak jest. No więc tutaj ona pochodzi z bardzo ciekawej rodziny, a potrafię w oparciu o doniesienia, które na jej temat znalazłam, opisać tą rodzinę głównie przez pryzmat imion. Tak. Nie wiem, czy Tak, zwróciłaś na to niesamowite. uwagę. Europa. Ja muszę to odczytać, bo tak, dziadek, to była moda w ogóle na antyk w tamtym czasie, więc stąd to się wzięło. Faktycznie te Ale- imiona są niezwykłe. Tak, dziadek miał na imię Hannibal, ojciec miał na imię Amilcar. Natomiast wszystkie dzieci, no może nie wszystkie, ale część nazwał właśnie też w taki interesujący sposób, a mianowicie obok Sofonizby była Minerva, Tak. była Europa, no i później Lucia, Elena. Anna Maria. Tak. No i brat Hasdrubal, Tak. który historycznie był ojcem Sofonizby, no bo mitycznie jakby Tak. Sofonizba była córką Hasdrubala. Tak. Także bardzo specyficzne imiona i bardzo ciekawe podejście w ogóle do nazywania dzieci w rodzinie. Tak, to prawda. Urzekające, muszę powiedzieć. Ale też możemy teraz się zastanowić, czy nie było to też powodem, że wszystkie dzieci tak naprawdę były artystycznie uzdolnione, Tak, wszystkie. absolutnie. A ojciec był człowiekiem renesansu. Uznawał absolutnie, że człowiek równa się humanista. To było dla niego jednoznaczne i bardzo był wspierającym ojcem, promotorem sztuki swoich córek.
No i teraz pytanie, czy wynikało to z tego, że był tak nowoczesnym człowiekiem, czy wynikało to z pragmatyzmu? No myślę, że była tutaj to- można się nad tym zastanowić, No dlatego właśnie. że jak być może zwróciłaś na to uwagę, jak mówi jedna z biografek właśnie Sofonizby, no posiadanie 6 córek w tamtym czasie to był, no cytuję, Koszmar. istny dopust Boży, prawda? Czyli naprawdę wiązało się to z tym, że trzeba było pomyśleć o zgromadzeniu Posagu. funduszy na posag, No dlatego że dokładnie. wtedy ojciec musiał zapewnić córkom 6 córek i jeden syn. Tak, tak. Także to naprawdę był duży wysiłek. Ojciec imał się w związku z tym bardzo wielu Tak. zajęć i próbował tym dzieciom nieba przychylić, żeby mogły w jakiś sposób funkcjonować, a dostrzegając właśnie talent tych swoich córek, bo głównie tutaj dziewczynki miały ten talent artystyczny, no znalazł się też w takiej sytuacji, że musiał podjąć decyzję, co zrobić, bo uwaga, to był okres, kiedy doceniano to, że dziewczęta i w ogóle kobiety zaczynają się zajmować jakimiś artystycznymi zajęciami, Tak. prawda? Wprawdzie tam jeden z biografów pisze, szczególnie chyba z XVI wieku, że kobieta, no nie spodziewano się po niej, że ona będzie tworzyła jakieś arcydzieła, no ale Nie, no malować sobie oczywiście. mogła, No, prawda? tak. No ale generalnie malarstwa i rysunku dziewczęta uczyły się pod okiem ojców bądź braci, bo polegało to na tym, że jeżeli ojciec był malarzem, no to przy nim córka mogła się czegoś nauczyć. Jeśli brat, no Tak. to również mogła skorzystać z jego opieki i uczyć się tego malarstwa. Ale ojciec Sofonizby nie był malarzem, nie miał wykształcenia artystycznego i w ogóle nie zajmował się sztuką. No więc musiał Sofonizbie załatwić jej Nauczyciela. siostrom, prawda, nauczyciela. No i znalazł nauczyciela, który zdecydował się przyjąć ją, obie Tak. właściwie chyba one się tam kształciły. Dziewczynki, przyjął ją do siebie na takie przyuczenie. Był to Bernardino, przepraszam, jeśli źle czytam, Campi, Bernardino Campi, bo tutaj mam odmienione Campiego, więc Campi. To było też ciekawe, bo tak, mamy 1500 tam któryś rok, prawda? Czyli generalnie pozostawienie dziewczynki w towarzystwie malarza Mogło być niemoralne, było prawda? Tak. niestosowne. No więc musiał tam zawsze przesiadywać ktoś, prawda? Była to albo żona Campiego, Tak. albo jedna z opiekunek właśnie dziewcząt. I one po prostu odsiadywały swoje, bo dziewczyny naprawdę solidnie pracowały. To Tak. nie był taki czas spędzony na rozrywce. Tak, no możemy jeszcze tutaj wspomnieć, jak gdyby, żeby troszeczkę zamknąć już temat rodzeństwa, że z tych sióstr Sofonizby Lucia ponoć była najzdolniejsza i miała największy talent, ale bardzo wcześnie umarła. Dwie pozostałe siostry zarzuciły malarstwo w momencie, gdy wyszły za mąż, a Elena została zakonnicą. Natomiast Minerva została pisarką i znawczynią łaciny. Brat również był pisarzem, z tego co pamiętam. W związku z czym te wysiłki ojca, jeżeli chodzi o kształcenie artystyczne, nie poszły na marne. No właśnie. No i tak myślę, że każdy zna Michała Anioła i to ciekawe takie informacje na temat związków Sofonizby z Michałem Aniołem, a mianowicie ojciec postarał się, jako właśnie taki wytrawny mecenas właściwie sztuki Sofonizby, o konsultację i próbę wsparcia Michała Anioła dla jej sztuki i ponoć jej obrazy zrobiły na nim wrażenie. Aczkolwiek przetestował ją. Tak, chociaż tutaj muszę powiedzieć, chyba nie obrazy, tylko rysunki. Rysunki. I z tego, co doczytałam, to Michałowi Aniołowi właśnie została podobno pokazana jakaś jej praca z uśmiechniętą dziewczynką, Tak. prawdopodobnie siostrą. I on wtedy powiedział, tutaj siostra się uśmiecha fajnie, dziewczynka właśnie. uśmiechnięta bardzo łatwo, Zrobił ale test. przynieś jakiegoś tam płaczącego chłopca, prawda? Tak się złożyło, że Sofonizba miała tego młodszego brata i portret płaczącego brata, który ugryzł Homar. chyba Dziecko krab, ugryzione czy coś przez takiego, homara. To prawda? jest chyba taki typ. Miała narysowany, więc ten portrecik tego Tak. brata trafił. No i podobno Michał Anioł z uznaniem się Tak, no właśnie. wypowiedział. Ale test był.
Tak, Ale test o tej jej pracy. No i ojciec, no tutaj znowu muszę się odwołać do tych marketingowych aspektów, ponieważ ojciec był naprawdę wytrawnym mecenasem swojej Tak. córki i on wszędzie słał, tam gdzie się tylko dało, takie listy pokazujące jej dorobek, pokazujące jej talent. Wspominał o tym uznaniu Michała Anioła, więc tutaj wykorzystywał właśnie ten autorytet, tak zwany, mówimy na to testimonial w marketingu, czyli takie słowa uznania ze strony no, kogoś szanowanego, uznanego, czy tak. właśnie taką osobę, której głos się liczy. No więc on to bardzo sprytnie i umiejętnie wykorzystał. No i też dążył do tego, żeby sofonizba, ponieważ no, dziewczynki w tamtym czasie zajmowały się malowaniem portretów. Ciężko im było raczej i nie było to przyjęte malowanie scen religijnych. Czy No jakichś przede takich, wszystkim nie mogły z modeli no więc korzystać, właśnie, bo jednak to prawda? było niemoralne po Tak, prostu. no więc malowały portrety i autoportrety. No i to malowanie portretów też stało się właśnie takim sposobem, pamiętasz jak rozmawiałyśmy o Tamarze Łępickiej, że Tamara bardzo sprytnie wymyśliła sobie, że będzie malowała portrety sławnych osobom, które są uznane, które przyjmują na salonach, prawda? I które... No i tu właściwie ojciec wcześniej wymyślił to samo, tak? Czyli historia poniekąd kołem się toczy. Tak, znaczy on właściwie był pierwszy, prawda? Tak, no właśnie. Także Tamara trochę na tej bazie pewnie tym samym tropem poszła, ale on rzeczywiście starał się, żeby ta córka zaistniała w tych kręgach i to przyniosło bardzo fajny efekt, bo teraz okazało się w pewnym momencie, już Sofonizba nie była najmłodsza, bo miała 27 lat, To wręcz stara na tamte czasy. na tamte czasy stara, tak, ale na te uznajmy, że była jeszcze bardzo młodziutką dziewczyną. Ale mając 27 lat, nagle okazuje się, że zainteresował się nią król Filip II, prawda? Czyli król hiszpański. I to było taką pocztą pantoflową z tego, co doczytałam. Tak, Czyli to nie było było żadnej jakiejś takiej, powiedziałabym, rekrutacji na damę dworu, ponieważ on szukał damy dworu damy dla dworu, swojej dla Elżbiety Walezjuszki, żony, tak. prawda? No i nagle się dowiedział, że istnieje ktoś taki jak Sofonizba, że jest portrecistką, że jest uznana w ogóle, że jest ceniona za swój dorobek i za swój fach. No i nie zadzwonił do niej, wiadomo, prawda, bo nie było telefonów, ale... Ale ściągnął ją na dwór w każdym razie i została tą damą dworu właśnie Elżbiety Walezjuszki. No właśnie. I tam przez chyba 14 lat pracowała, malowała portret rodziny królewskiej, osób związanych z dworem i była bardzo tam cenioną osobą, Bardzo. zaufaną. No to się przełożyło później, że po śmierci Elżbiety król pomógł jej bardzo. Tak. Ponieważ wyposażył ją w odpowiedni posag, mało tego, zaaranżował jej małżeństwo. Nie z miłości, a z rozsądku. Z rozsądku, no właśnie, ale zanim dojdziemy jeszcze do tego małżeństwa, to muszę powiedzieć, że ponieważ ona trafiła na ten dwór hiszpański, no to spróbujmy sobie wyobrazić w ogóle sytuację, tak, ona jest Włoszką. Podróży, prawda? Podróż z Włoch do Hiszpanii, no jest dziewczyną również. Ona jechała w asyście. Dyplomaty na dworze Filipa II, Brocardo Persico, który kochał się w niej podobno i była to miłość niestety niespełniona, być może odwzajemniona, tego nie wiemy, ale niestety niespełniona, ponieważ on był kawalerem Krzyża Maltańskiego i on poprosił, wystąpił do papieża o zwolnienie od dyspensy, żeby pozwolił mu z tego celibatu zrezygnować. Nie dostał. Nie dostał. No więc niestety musiał zrezygnować z tego, tak, z tego uczucia, które było niespełnione, ale zawiózł ją właśnie na ten dwór hiszpański. I druga rzecz, która była niezwykła, jak tak czytałam sobie o niej, to ona przecież nie mówiła po hiszpańsku.
na dworze hiszpańskim wszyscy mówili po hiszpańsku, więc to była ogromna bariera. Nie umiem sobie nawet tego dzisiaj wyobrazić. No języki romańskie myślę, że jakoś tu sobie musiała dać radę po 14 latach zapewne. No później, tak, ale tym takim, no może nie wabikiem, ale takim gruntem, na którym mogła się oprzeć, było rzeczywiście to, że Elżbieta Walezjuszka, ona była Włoszką z pochodzenia, więc one mogły się dogadywać, chociaż ona miała 14 lat, jak wyszła za Filipa II. Dzisiaj to jest trochę niewyobrażalne, 14-letnia dziewczynka, ale on podobno też był bardzo fajnym monarchą i mężem. Tak, w ogóle Miał to jest dużo takie, ciekawych zajęć i zalet. No, ale dziewczyny nawiązały ten kontakt i były bardzo zżyte bardzo zżyte były ze sobą i to był na pewno bardzo ważny okres życia dla Sofonizby i na pewno dzięki temu ona zyskała taki swój grunt artystyczny. Tak, prawda? wiesz, nawet przeczytałam w którymś opracowaniu, nie jest ich dużo niestety, że ona malowała na dworze, bo mówiłaś tutaj, że malowała i portrety i zajmowała się właśnie portretowaniem jej rodziny królewskiej i też uczyła właśnie Elżbietę. Później infantki po śmierci Elżbiety również pobierały lekcje od niej, ale w tamtych czasach ponoć status szlachecki, ona była jednak szlachcianką z urodzenia, uniemożliwiał w ogóle pełnienie funkcji takiego nadwornego malarza, ponieważ ona była niżej niż to urodzenie szlacheckie. Więc ona nie była oficjalnie malarzem królewskim, no ale malowała. I taka ciekawostka jest, słuchajcie, znalazłam to i nie pokazywałam Ci tego wcześniej. Nie wiem, o czym chcesz powiedzieć. Świetna książka w ogóle Piotra Oczko, polecam. Suknia i sztalugi, w której znajduje się również opracowanie poświęcone Sofonizbie, ale mam też takie stare swoje opracowanie 7 wieków malarstwa Marii Rzepińskiej. No i tutaj jest obraz namalowany, portret właśnie Filipa II. Nie wiem, czy on będzie widoczny, spróbuję go pokazać, ale myślę, że Państwo możecie sobie spokojnie szukać ten portret. To jest portret z różańcem Filipa II. No i w opisie, w tej publikacji, która jest chyba z 1980 któregoś roku, bo to jest stare opracowanie, autorem tego portretu jest, nie wiem, czy przeczytam poprawnie, Juan Pantoja de la Cruz, czyli zupełnie inne przypisane autorstwo. A już w książce, która niedawno się ukazała, właśnie wspomnianego Piotra Oczko, jest Sofonizba Anguissola jako autorka tego portretu z 1565 roku i ten portret jest dostępny w Museo Prado, także można go zobaczyć. I to pokazuje też, że ona prawdopodobnie nie mogła sygnować swoim nazwiskiem tych portretów, no bo to trochę nie licowało jakby z jej statusem urodzenia. Być może były jakieś inne powody, że nie sygnowała, no i dlatego przypisywano innym malarzom. Mężczyźnie. Tak, mężczyźnie, dokładnie. No słuchajcie, no ja jeszcze możemy jeszcze powiedzieć, że musiała być Sofonizba niezwykle utalentowaną malarką, dlatego że też wyczytałam, że ona uczyła się, zanim właśnie zaczęła te sukcesy swoje zdobywać, tego malarstwa tylko przez 6 lat, podczas gdy mężczyźni w tamtych czasach uczyli się znacznie dłużej. Ten proces jak gdyby kształtowania malarza był znacznie dłuższy, w związku z czym no, można powiedzieć, że była bardzo wybitną właśnie malarką, bardzo wybitną malarką. Na pewno no, nieoczywiste dla nas jest to, że kobieta w tamtych czasach zdobyła jednak taką sławę, renomę, bo tak. Trzeba powiedzieć, że ona już za życia cieszyła się dużym uznaniem, bardzo dużą sławą. Być może wspomnimy pod koniec porównywano jej obrazy do Tycjanowskich, do Van Dycka, Leonardo da Vinci. Tak, więc uważano, tutaj... że była bardzo... Czyli to była artystka, która w
czasach już swego życia zdobyła ogromne uznanie, no tak jak na przykład właśnie wspomniana przez Ciebie Łempicka. Tak. A są też tacy artyści, którzy wiemy, że dopiero po swojej śmierci to albo pod koniec życia zdobywają uznanie, w związku z czym to jest rzecz, o której należy pamiętać. No właśnie. I tutaj przypomniało mi się nazwisko, że ten biograf Vasari właśnie powiedział, że no, kobieta może malować, prawda, ale czy może stworzyć arcydzieło, no bo jednak to było przypisywane tak zwanej mitycznej męskiej kreatywności, prawda, No że tylko oczywiście, mężczyzna mógł oczywiście. i tak dalej. Aczkolwiek matriarchat wiele lat przed Chrystusem istniał, chyba we wszystkich, właściwie na całym świecie i we wszystkich religiach. Także. Tak, no ale jeszcze przenosząc się trochę w te obszary właśnie bycia malarką, prawda, czyli tego, bo powiedziałaś, że bardzo krótko się Tak. uczyła i to też by potwierdzało, bo ona tak uczyła się u Campiego, a później została oddana chyba na rok jeszcze pod skrzydła takiego mistrza Gattiego, Tak. ale on właściwie nie miał już co z nią robić, bo uznał, że ona już jest taką malarką kompletną, że ona wszystko, co Potrafi. powinna wiedzieć, wie, więc on już nic więcej do jej warsztatu takiego nie jest w stanie wnieść. Rzeczywiście była ceniona za portrety. Tak. I sama też była autoportrecistką, Tak, bardzo czyli dużo. namalowała bardzo dużo portretów i jeden z biografów chyba, już nie pamiętam, kto jest autorem tego powiedzenia, ale napisałam sobie to stosując cudzysłów, więc to na pewno ktoś powiedział, że była zakochana we własnej powierzchowności, z czym absolutnie się nie zgadzam. Myślę, że po prostu była wdzięcznym modelem do malowania, prawda? No nie mogła korzystać z modeli, nie mogła rysować było sceny religijne, było bardzo ogromne. duże. Więc portretowała siostry, portretowała rodzinę i autoportretowała siebie. Tak. Dokładnie. I są też takie głosy się pojawiają, że ona tak, na części portretów jest taka ubrana bardzo powściągliwie, w takim nawet czarnym, czy jakimś takim buro-czarnym stroju. Spotkałam się z takimi opiniami, że no albo próbuje właśnie zaistnieć, trochę tak jak Poznańska, pamiętasz, że zaistnieć trochę jako taki męski Tak. element właśnie w tym zmaskulinizowanym środowisku artystycznym. Trochę, że była to forma, uwaga, protestu przeciwko uprzedmiotawianiu kobiet przez mężczyzn właśnie I na do dzisiaj jest to obrazach. aktualne. Prawda? Nawet dzisiaj 500 lat później nic się nie dokładnie zmienia. też Więc, strój może być elementem no więc właściwie, buntu. ponieważ nie wiemy tego na pewno, możemy sobie wybrać, która wersja nam Oczywiście. bardziej się podoba. Wybieram tą wersję trochę buntu, chociaż Tak. to się też nie potwierdza, dlatego że ona na części obrazów jest bardzo pięknie ubrana, Tak, też piękne tak. suknie, więc tutaj To prawdopodobnie... może w zależności od dnia i po prostu potrzeby artystycznej. Dokładnie. Tak to wyglądało. Trudno nam powiedzieć. Dokładnie. Mnie to jeszcze tak rozśmieszyła, ale też zastanowiła i dała dużo do myślenia taka gdzieś informacja wyczytana, że ze względu na to, w jakiej wielodzietnej rodzinie się urodziła, Sofonizba nie poszła do klasztoru tylko dzięki talentowi. Więc tutaj możemy teraz sobie pomyśleć, dlaczego tyle kobiet wiele lat temu trafiało do klasztoru. Raz, że ten posag, prawda? No właśnie, z biedy po prostu i z sytuacji takiej społecznej, Tak. a nie z powołania niestety. I to jest, i pytanie jest takie, ile tych kobiet, które tam trafiły, miało nieodkryte talenty. Prawda? I jak bardzo ważne jest Bo to nie znów, miało możliwości tak, w ogóle, żeby więc wrócę znowu do sprawdzić. tego wątku, jak ważny jest mecenas w Twoim życiu, w tym przypadku ojciec, który był człowiekiem renesansu. Tak, Który był tak. człowiekiem renesansu. Ale wiesz, znalazłam Dał jeszcze- szansę tej dziewczynie, po prostu dał szansę. Tak. Znalazłam jeszcze fajne, może nie porównanie, ale takie odniesienie do Tamary Łempickiej, o której rozmawiałyśmy w jednym z poprzednich podcastów. Pamiętasz, ona malowała dla diamentów, Tak. prawda? To Zbierała, chciała mieć kolekcjonowała bransoletki. I Od nadgarstka do łokcia. Tak, i jest fajny motyw właśnie w tej relacji Sofonizby z Filipem II. Znaczy oni nie mieli relacji damsko-męskiej, tylko taką, no myślę, że też przyjacielską, ale no wiadomo, on był monarchą, władcą, ona była damą dworu. Ponieważ on za jeden z portretów, który wykonała, którym on się zachwycił, została obdarowana przez niego właśnie diamentem. Dostała piękny diament od króla. No plus, tak jak powiedziałaś później, w momencie, kiedy
Elżbieta umiera, ona umiera podczas, no niestety po poronieniu kolejnym, bo to nie było pierwsze, umiera i później ona się zajmuje oczywiście, mówię o Sofonizbie, jej córkami i opiekuje się dziewczynkami, ucząc je również malowania, spędza na tym dworze 14 lat, tak jak powiedziałyśmy. No to jednak Filip II, no myśli sobie, kurczę, no taka fajna ta Sofonizba, znajdę jej męża, prawda? No Żeby właśnie, i wydaje ją zginęła. za Wydał ją- Sycylijczyka. No właśnie, on się nazywał Pignatelli i to chyba nie był zbyt dobry wybór, dlatego że on w moim odczuciu, tak jak czytałam jego, znaczy nie jego, tylko opisy o tym małżeństwie i o nim, on generalnie dla pieniędzy z nią No to, się nie związał. to nie było małżeństwo z miłości, tylko to było zaaranżowane Tak. małżeństwo, oddanie Sofonizby niby w dobre ręce, że on zginął w jakichś tajemniczych Oj, okolicznościach. bardzo. No. To właśnie jest taki romantyczny, wydaje mi się, właśnie. aspekt, chociaż taki czarny romantyzm tutaj się wkrada, dlatego że on po pierwsze żerował na pieniądzach Sofonizby. Sofonizba też łożyła na utrzymanie brata, bo on też był w trudnej Tak. sytuacji, więc no biedna, nie dosyć, że, znaczy biedna, właśnie nie była biedna, bo król ją dobrze wyposażył, no ale wielu było chętnych, żeby z tego skorzystać. No i między innymi ten mąż, ale ten mąż chyba nie tylko na niej chciał żerować, bo doczytałam, że on pragnął upolować chyba jakiś dobytek czy majątek swojego jednego z kuzynów i to krewni ponoć zaaranżowali właśnie, że napadł ich, znaczy no jego, bo on był na morzu Tak. statek piracki i on został pozbawiony życia. życia. Także ginie tragicznie. No i Sofonizba jest wolna. Nie wiem, czy bardzo jest I tym uwaga, zmartwiona. tego nie wiemy, Tego nie wiemy, tak. ale wychodzi ponownie za mąż, czym też dużo kontrowersji wzbudziła, bo jednak nie Wzbudza. było to Tak, ale tak. bardzo romantycznie to się wszystko Tak. odbywa, bo ona postanawia po śmierci tego swojego pierwszego męża udać się do Kremony, czyli do tego miejsca, z Tak. którego pochodzi, no i płynie statkiem, którego kapitanem jest właśnie jej przyszły mąż. Miłość Genueńczyk. podobno od pierwszego wejrzenia. Horatio chyba, tak? Horatio, nie pamiętam, chyba tak. Lomelina. Tak, Lomelina. Lomelina, tak. To był jej drugi I to mąż. była miłość. I to, proszę Państwa, była miłość. Tak, obustronna, prawda? I to wszystko się wydarzyło na morzu. No chyba jak wysiadali już z tego statku, to prawda, bo tam płynęło się na pewno długo, prawda? To No, nie na jest tych taka- statkach i promach to pewnie się dużo rzeczy generalnie działo. Więc oni wśród tych fal myślę, że sobie tą miłość wyznali i oni osiadają się później, znaczy może Osiadają. zanim osiedli, prawda, no to zdecydowanie ona zdecydowanie była zdecydowana. Ona zdecydowała się za niego wyjść pomimo protestów. Tak, I właśnie, tutaj jest właśnie. fajny motyw, nie wiem, czy czytałaś o tym liście papieża. No, przypomnij, bo tak... Bo papież podobno wystosował właśnie taką notę, nie notę, tak, jakiś to właśnie jakiegoś posłańca chyba wysłał z listem, z informacją, że absolutnie Nie wyraża zgody. Nie wyraża zgody. No ale ona powiedziała, że za późno przeczytała ten list. Zdążyła już się ożenić, znaczy wyjść za mąż, także tutaj niestety Myślę, to się nie udało. że pięknym świadectwem miłości tych dwojga jest napis na jej nagrobku, który zostawił jej mąż. Tu go zacytuję: mała ciałem, lecz wielka wśród śmiertelnych. Jest to bardzo wzruszające i bardzo piękne. tak. Mała ciałem, lecz wielka wśród śmiertelnych. Tak. To była wielka miłość. Długo w sumie to wszystko trwało. No myślę, że bunt przeciwko papieżowi na przełomie XVI i Odważna XVII była, wieku, prawda? bardzo odważna kobieta. Pierwsze pojechała do tej Hiszpanii, na ten dwór Tak. Filipa. Przetrwała nieudane pod względem emocjonalnym małżeństwo. Poznała swoją wielką miłość
I to jeszcze na morzu, tak? To która kobieta by nie chciała No tak właśnie, naprawdę. także Bardzo romantycznie. Przeszła do historii portretami i autoportretami. A z tych autoportretów właściwie widzimy, że ona była bardzo ładną kobietą. Miała Tak, takie szlachetne tak, rysy. tak. Bardzo taka była Wdzięczna. proporcjonalna i wdzięczna, wdzięczna, i bardzo, fajna. bardzo takie piękne są te portrety. Naprawdę zachęcam serdecznie Państwa do obejrzenia ich, bo bardzo dużo tych obrazów. Jeden można zobaczyć w Polsce. Jest to autoportret Sofonizby przy Sztalugach. Nie pamiętam już z którego roku, chyba 556 albo... W Łańcucie chyba, tak, w Muzeum Łańcucie. Zamek w Łańcucie, Muzeum Zamku w Łańcucie. Ale też jej obrazy są w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Tak, jakieś. właśnie ta słynna gra w szachy. No czyli właśnie. ten piękny obraz. Proszę sobie go wyszukać Tak, gra w szachy, tak. w internecie. Ja pokażę, jeśli mi się uda, bo tutaj jest bardzo dużo pięknych reprodukcji. I on jest naprawdę wybornie się prezentuje i te uśmiechy i ta gra spojrzeń. Tak, w ogóle jak się patrzy na jej obrazy, to ona przedstawiała też pięknie dzieci. Takie uśmiechnięte i radosne. Nie było, bo bardzo często jak zwiedzamy różne muzea i widzimy obrazy z tego okresu, to te twarze są smutne, albo zasępione, albo bardzo poważne. Natomiast tutaj widać, chociaż było tej dziewczynki, po prostu widać taką radość, dziecięcą radość i to było też bardzo piękne w jej, właśnie jest bardzo piękne w jej pamiętajmy, obrazach. że nie można było zdjęć wtedy, czy uwieczniać w ogóle, prawda, w ten sposób wizerunków i to wszystko musiało być wypracowane na podstawie szkiców, obserwacji wprawnego oka, no to jednak wymagało... Czyli miała dobre oko do emocji. Tak. Bardzo ładnie to Ona przedstawiała. dużo emocji. Rzeczywiście była ceniona też za te emocje. I tak jak powiedziałyśmy, była uznana w trakcie swojego życia długoletniego, bo mówiłyśmy 92-93 lata. I takim bardzo ciekawym zwieńczeniem w ogóle jej życia są odwiedziny Van Dycka. Dlatego, że Van Dyck uczył się pod okiem Rubensa i wybrał się do Włoch po to, Rubens żeby też ją zgłębiać... odwiedził, z tego co pamiętam. Też, nie wiem. tak. Żeby zgłębiać właśnie, zresztą on chyba nawet zarekomendował, żeby się do niej udać, bo ona naprawdę była osobą szanowaną w świecie malarskim, w świecie sztuki. No i Van Dyck udał się do niej właśnie do Palermo i to było chyba rok przed jej śmiercią. Naszkicował jej portret, ona podobno go ustawiała i mówiła, no tutaj będzie mi korzystnie, jak mnie w takim świetle czyli kobieta, sportretujesz, czyli prawdziwa kobieta. ale też zawodowiec, prawda? Czyli do końca, do 90. swoich lat pamiętała o tym, jak korzystnie coś przedstawić. Podobno straciła wzrok już pod koniec swego życia. Z bardzo dużym trudem patrzyła, ale jeśli uda mi się tutaj szybciutko Ale pamiętam, że Olga cytat, Poznańska też miała problem ze wzrokiem. Być może to wynika właśnie z tego, że one jednak malowały w zamkniętych pomieszczeniach. Cały czas oczy były narażone na te toksyny związane przez farby, różne terpentyny. To też jednak mogło mocno uszkadzać wzrok i skórę, tak myślę. Dokładnie. Też, ale właśnie jak on sobie tutaj, Van Dyck, mówię, opisał to całe spotkanie, które wywarło na nim wpływ i zanotował właśnie parę uwag i tutaj o tym wzroku również. Zacytuję. Portret pani Sofonizby, malarki, zrobiony z natury w Palermo 12 lipca 1624 roku. Miała 96 lat. On się pomylił. Nie, pomylił się podobno według biografów, bo ona miała 92 w tamtym czasie, czy 3. Ale zachowała pamięć i żywy umysł. Wielce, przepraszam. Choć z racji wieku prawie straciła wzrok, cieszyła się wielce, gdy przynoszono jej obrazy, potem cierpliwie zbliżała je niemal do nosa, by cokolwiek jeszcze na nich dostrzec, co sprawiało jej ogromną przyjemność. Gdy rysowałem jej portret, radziła mi, bym nie zbliżał się za bardzo i nie oświetlał jej z góry, gdyż wtedy cienie zmarszczek staną się zbyt widoczne. Czyli Dała mi kobieta. jeszcze inne dobre rady, a później opowiedziała o pewnych wydarzeniach ze swego życia, co uświadomiło mi, że była cudowną malarką z całej swej
istoty największe cierpienie przyniosła jej utrata wzroku, przez co nie mogła malować, choć rękę wciąż miała pewną, bez jakiegokolwiek drżenia. Myślę, że piękne zwieńczenie jej no, takich życiowych sukcesów. Ja bym jeszcze tylko tak dodała, tak trochę z kobiecego obowiązku, że spójrzcie Państwo, jestem przekonana, że nie wszyscy znają nazwisko Sofonis Bangizoli. Natomiast jak mówimy o Van Dijku, wszyscy to znają. Rubens, Tycjan, Tycjan, wszyscy, prawda? Michał Anioł, czyli gdzieś do historii jednak bardziej przechodzili mężczyźni, mieli lepszy PR. No i mogli w ogóle przede wszystkim się kształcić, to co mówiłyśmy na początku, prawda, w takich regularnych Ale żyły pracowniach. wiele lat temu też niezwykłe, wspaniałe kobiety, które, jeszcze raz to powiem, bo to naprawdę to mnie wzruszyło, nie poszły do klasztoru dzięki talentowi. Dzięki talentowi zdecydowanie. No i ona też otworzyła drogę innym kobietom, które dzięki jej i odwadze, i przedsiębiorczości, i talentowi, i właśnie temu życiu, którym dała świadectwo, że można, prawda, również zajęły się sztuką i zapisały się na kartach historii sztuki w bardzo ciekawy i wyróżniający sposób. Tak, ja powiem, że mnie wzruszyła ta postać. Jest faktycznie romantyczna, piękna, taka niekontrowersyjna, tylko taka właśnie takim światłem może być, taką wskazówką dla wszystkich, niezależnie od płci, że jeżeli ma się talent, to trzeba go pielęgnować i wtedy też być może spotka się w życiu prawdziwą miłość, dożyje właśnie. się późnej starości I te w trudy zdrowym życia, umyśle, tak, i te trudy życia nie mogą być przeszkodą, prawda? Nie mogą Trzeba być je przeszkodą. pokonywać jako po prostu takie challenge do przejścia i brać wszystko Piękna w postać. taki dobry sposób. Także mam nadzieję, że Państwu się dzisiaj spodobała nasza romantyczna historia o jednej z pierwszych malarek, na pewno malarce renesansu, bardzo uznanej. Jak zwykle prosimy Państwa, wiemy, że to być może nie jest mile widziane, ale prosimy o polubienie naszego filmu bardzo będzie nam i miło. bardzo prosimy o zasubskrybowanie naszego kanału. To nam daje dużo energii, motywacji, ale też pozwala nam dotrzeć do większej liczby osób, więc o to prosimy. Bardzo będzie nam miło i bardzo tradycyjnie, dziękujemy. No właśnie, z góry dziękujemy i tradycyjnie prosimy też, mam nadzieję, że w końcu przebijemy się, żeby w komentarzu zostawić jakieś Państwa przemyślenia, nawiązać z nami relację taką bardziej widoczną, nie tylko zakulisową, bo my chętnie wysłuchamy też Państwa propozycji i pomysłów na być może ciekawe Oczywiście. postaci, o których będziemy się chciały dowiedzieć czegoś więcej i tym z Państwem podzielić. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia.